Witam. Wczesną wiosną do życia budzą się nie tylko rośliny, ale również szkodniki i właśnie o tej porze roku warto sobie dokładnie obejrzeć krzewy porzeczki czarnej, szczególną uwagę zwracając na jej pąki, bo pąki są siedliskiem, miejscem żerowania groźnego szkodnika porzeczki czarnej zwanego wielkopąkowcem porzeczkowym i są to roztocza bardzo niewielkie, praktycznie niedostrzegalne gołym okiem, bo osobniki osiągają wielkość do 0,25 mm. Natomiast łatwo dostrzec uszkodzenia, które są przez tego wielkopąkowca spowodowane. Żeruje on wewnątrz pąków, wysysając soki roślinne i w trakcie żerowania wprowadza do komórek roślinnych ślinę, która powoduje ich nadmierny rozrost tych pąków. Pąki stają się nabrzmiałe i są nawet kilkukrotnie większe od tych pąków zdrowych. I można powiedzieć, że troszkę to przypomina galasy na malinach, ponieważ tam również szkodnik żerujący w pędach również powoduje nadmierny rozrost tych pędów, powstawanie na tych pędach malin narośli zwanych właśnie galasami. A tutaj ten szkodnik wielkopąkowiec żerujący właśnie w tych pąkach powoduje, że z tych pąków nie rozwijają się ani liście, ani kwiaty, a jeśli już się rozwijają, to są skarłowaciałe i zdeformowane. A późną wiosną dochodzi do zasychania tych pąków. I przez co mogą nawet całe tutaj pędy porzeczki zostać praktycznie ogołocone. Nie będzie tutaj ani liści, ani kwiatów. I takie zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej, czyli nie ma liści, nie zachodzą procesy fotosyntezy, osłabia nie tylko rozwój krzewu, ale także i wzrost. No i pośrednio wpływa gdzieś to na zmniejszenie liczby zawiązywanych owoców, dodatkowo obniża odporność porzeczek na mróz, no i na inne szkodliwe czynniki. A szkodnik finalnie obniża również żywotność całej rośliny. A gdyby jeszcze tego było mało, to wielkopąkowiec jest roznosicielem groźnej choroby wirusowej zwanej rewersją porzeczki czarnej. I tutaj również mamy, jeśli krzew zostanie porażony tą chorobą wirusową, mamy znaczne obniżenie plonów, zmniejszenie średnicy owoców, a także opóźnienie owocowania, no a w skrajnych przypadkach praktycznie w ogóle brak tego owocowania. I jak to zwykle z chorobami wirusowymi w przypadku roślin bywa, niestety zwalczanie tej choroby jest praktycznie niemożliwe. I praktycznie cały cykl życiowy wielkopąkowca poza migracją odbywa się w pąkach porzeczki. Szkodnik opuszcza je wczesną wiosną, zwykle w kwietniu. Jest to zależne od średniej temperatury dnia, która powinna wynosić około plus 10 stopni Celsjusza oraz od przebiegu pogody. Szkodnik bardzo łatwo się przenosi z wiatrem, z kroplami wody na ciele innych owadów czy też innych roztoczy. I później wielkopąkowiec zasiedla nowe pąki już praktycznie kilka dni po opuszczeniu tych uszkodzonych, właśnie tych nabrzmiałych. Objawy kolejnych zniszczeń są widoczne w czerwcu i w lipcu. I teraz co ciekawe, średnio taka samica wielkopąkowca składa 50 do 100 jaj i w ciągu roku rozwija się 4 do 5 pokoleń wielkopąkowca porzeczkowego, czyli można powiedzieć, że niekontrolowany może praktycznie zasiedlić całą plantację, bo już tutaj nie mówimy o pojedynczych krzewach, tylko całą plantację, no i niestety ją zniszczyć. No i teraz jak poradzić sobie właśnie z takim szkodnikiem, z wielkopąkowcem? No i tutaj powinno oczywiście się działać profilaktycznie, czyli po pierwsze zakup wysokiej jakości materiału szkółkarskiego wolnego od tego szkodnika. Warto krzewy porzeczki kupować sobie wiosną, kiedy jeszcze te pąki nie są rozwinięte i wtedy możemy w łatwy sposób właśnie zaobserwować, czy nie ma tych pąków nabrzmiałych, czy nie ma ich nadmiernie rozrośniętych, żeby tego po prostu szkodnika sobie do ogrodu z sadzonkami nie przynieść. Warto również poczytać i wybierać odmiany, czy to całkowicie odporne, czy bardziej odporne na tego szkodnika. No i oczywiście teraz, tak jak wspomniałem, przez całą wiosnę prowadzić lustrację i dokładnie oglądać pąki, czy nie ma właśnie tych pąków nabrzmiałych. A jeśli się pojawią pąki jakieś takie nabrzmiałe, nadmiernie przerośnięte, to należałoby je usuwać,
Oczywiście jeśli jest ich mało, to można robić to pojedynczo, czyli obrywać pojedyncze pąki. Jeśli natomiast na całym pędzie, na całej gałązce będzie ich więcej, no to niestety trzeba będzie gałązki uciąć i najlepiej spalić, żeby ten szkodnik nie miał możliwości dalszego rozprzestrzeniania się po ogrodzie. A kiedy stwierdzimy dużą liczebność szkodnika na porzeczkach, dużą liczbę pąków porażonych, być może konieczne będzie sięgnięcie po opryski, bo jak wspomniałem, bardzo łatwo szkodnik przenosi się na kolejne krzewy, równie łatwo się namnaża. No i trudno jest go zwalczać w okresie, kiedy jest ukryty w pąkach, bo te opryski niestety w ten sposób nie zadziałają, kiedy on będzie w tych pąkach schowany siedział. Tym bardziej jeszcze nie mamy żadnej pewności również, czy on w tych pąkach jest. Przekonamy się dopiero o tym, kiedy roślina budzi się do życia, kiedy zaczyna rosnąć i ten szkodnik będzie właśnie z tych pąków wychodził. I wtedy właśnie najłatwiej jest go zwalczać opryskami, kiedy opuszcza pąki i wychodzi żerować na spodniej stronie liści porzeczek i najczęściej ma to miejsce w maju, w okresie kwitnienia porzeczki, a na liściach szkodnik żeruje do lipca, a nawet do początku sierpnia, czyli jak widać te opryski trzeba było powtarzać kilkukrotnie, jeśli będzie dużo tych pąków porażonych. Szkodnik będzie wychodził z pąków, przechodził do innych pąków, później będzie żerował na liściach, także właśnie to jest dobry moment na te opryski. No i oczywiście niestety chemiczne, ale również można spróbować oprysków preparatami olejowymi, które gdzieś spowodują oblepienie ciała szkodników, zatykając ich aparaty gębowe czy też powietrzne, no i powodując ich uduszenie. A jeszcze sprawdzając pąki porzeczki czarnej, oczywiście możemy zerknąć również na leszczynę, bo w przypadku leszczyny również występuje wielkopąkowiec, tym razem leszczynowy, który daje takie same praktycznie objawy, czyli również nabrzmiałe, nadmiernie przerośnięte pąki i również jeśli mamy leszczynę w ogrodzie, również warto ją dokładnie obejrzeć. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce.